Ostatnio producent po prostu mnie wyzwał. Ile będziesz mi tak co? Powiedział, że mam jeździć szybciej. Wstyd przed ludźmi. Wow, o, no to widzicie? To jak to w końcu jest, powiedzcie mi? MG to jest Brytyjczyk czy Chińczyk? Haha, od 2006 roku Chińczyk. To jest MG Model 4 napęd elektryczny. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. Przepięknej urody samochód. Nie jest to SUV, to jest hatchback, a tak naprawdę kompakt elektryczny, co jest już samo w sobie wyjątkowe na naszym rynku. Ale zanim o samochodzie, to kilka słów o tym, skąd ten samochód się wziął. MG od 2006 roku należy do chińskiego państwowego potentata, jednego z większych producentów samochodów, czyli SAIC Motor. SAIC Motor ma także Maxusa, ma właśnie MG i wiele innych marek. Państwowa firma, bogata, więc kupiła sobie brytyjską legendę. I dzisiaj, także w Polsce, trochę jadą na tej brytyjskiej legendzie, ale to jest w 100% samochód chiński, tylko i wyłącznie z olbrzymim, charakterystycznym logotypem, znanym właśnie z brytyjskich marek. Samochód wcale nie jest jakoś szczególnie wielki. 4 metry i prawie 30 centymetrów długości, ale rozstaw osi to 2,70 centymetrów, co pozwala przyrównać to auto na przykład do Toyoty Corolli, która oczywiście jest spalinowa albo hybrydowa, na przykład do Focusa, bo może te samochody są ciut dłuższe, ale rozstaw osi jest identyczny. No dobrze, a jeśli weźmiemy pod uwagę napęd, czyli napęd elektryczny, to co jest konkurencją dla takiego samochodu? Słucham? Oczywiście Volkswagen ID.3. Oczywiście na przykład Ford Explorer, który również jest zbudowany na tej samej platformie co ID.3. No i na przykład, co jeszcze? Cupra Born. Więc tych samochodów jest sporo. Tak sobie cały czas myślę o tej konkurencji i robiłem, przygotowując się do tego materiału, zestawienie, jakie auta w podobnych pieniądzach, elektryczne oczywiście, są konkurencją. No to tak, Nissan Leaf kosztuje 155 tysięcy złotych około. Peugeot E308 jest zdecydowanie droższy. Konkurencją jest także wspomniany Volkswagen ID.3, który, uwaga, kosztuje 180 tysięcy z baterią o pojemności 51 kW, czyli jest droższy, a ma mniejszą baterię. Jeśli byśmy z kolei pomyśleli o mniejszych samochodach, no to na przykład taki Fiat 500e elektryczny też kosztuje około 160 tysięcy złotych, co jest ceną absurdalną. No, Dacia też jest tanim samochodem elektrycznym, Dacia Spring, ale Dacia Spring ma zdecydowanie mniejszą baterię, ma zdecydowanie mniejszy zasięg, jest zdecydowanie mniejsza, więc to nie jest konkurent dla tego samochodu. Oczywiście można by było się zastanowić, czy konkurencją nie byłby samochód używany. No ale nie, mówimy o samochodach nowych i jeśli ktoś chce kupić samochód nowy, elektryczny, ta cena tego samochodu jest najbardziej konkurencyjna. Zobaczcie, jak ten samochód ładnie wygląda. Prawda, że przód jest dość dynamiczny. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w reflektorze. Reflektory LED, tutaj mamy światła do jazdy dziennej, tu mamy reflektory do jazdy drogowe, a tu mamy światła Dobrze mówię? do jazdy dziennej, mamy światła mijania i mamy światła drogowe. Wszystko bardzo ładnie wkomponowane. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie jest tutaj spasowane. Bardzo dużo plastików. Ten wlot, czy coś, co imituje wlot i nawet carbon fiber, jest bardzo mocno wysunięte do przodu. Tego plastiku w tym samochodzie jest sporo. Zobaczcie, co się dzieje w linii bocznej. Naprawdę ten plastik bardzo wysoko zachodzi na drzwi. I trochę to jest upierdliwe, powiem wam, do wsiadania. Jak wsiadam, to po co jest ten element? I teraz zdradzę wam tajemnicę. Byłem jednym z dziennikarzy, którzy oglądali polski projekt samochodu elektrycznego, czyli Izerę. I ja wtedy siedziałem 2 stoliki dalej. Tam dokładnie ten sam manewr zastosowano, czyli takie poszerzenie na progu. Pytałem stylistów, po co to jest? Odpowiedź jest jedna i prosta. Do optycznego poszerzenia nadwozia. Niedługo wszyscy będą tak mówić. Ale z praktyką ma to niewiele wspólnego z funkcjonalnością, bo po prostu utrudnia to wsiadanie i wysiadanie. No ale w końcu Izera też powstaje na chińskiej platformie,
tym razem Jelly. No to czas na technikalia, moi drodzy, bo to jest najciekawsze, a nie tam jakość plastików. Więc w przypadku MG4 mamy do wyboru całkiem sporo mocy, całkiem sporo pojemności baterii. Najsłabsza wersja tego samochodu ma 170 koni mechanicznych. Później jest 204. Kolejna moc to 245 koni mechanicznych, ale najciekawsze jest to, że takie auto, jakkolwiek by ono nie wyglądało i jakkolwiek by komuś się nie podobało, może być, słuchajcie, o mocy ponad 430 koni mechanicznych. Podstawowa pojemność baterii to około 51 kWh. Tutaj mamy long range, czyli mamy największą baterię o pojemności 77 brutto, czyli to jest jakieś 74-71 kWh netto. Zużycie energii. Producent podaje, że ten samochód ma przy tej baterii, przy tych parametrach, ma 520 km zasięgu WLTP, no, czyli oczywiście to jest wartość tylko i wyłącznie do porównania z innymi samochodami, bo z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. Myślę, a nawet jestem przekonany, że 400 km, no chyba nawet nie. Dlaczego? Bo średnie zużycie mam 29,8 kWh na 100 km. Jak nie trudno policzyć, przy baterii o pojemności 70 kilku kilowatogodzin, no to daje nam jakieś 200 kilka kilometrów. Owszem, można by było jeździć jeszcze wolniej i to zużycie pewnie by spadło. No ale czy spadnie do 16? Zrobimy jeden taki manewr, że ja teraz skasuję to zużycie energii, które mam i będę jechał przepisowo. Mamy drogę ekspresową, a tak naprawdę obwodnicę, 90 km na godzinę. Za chwilę wjedziemy na taką drogę bardziej lokalną i zobaczymy tak naprawdę, ile to spalanie jest. Zobaczcie, jak ładnie schodzi się tył tego nadwozia, ale bardzo mocno przerysowany jest ten reflektor i cała listwa. W znanych nam europejskich samochodach ta listwa świetlna jest bardzo delikatna. Tutaj mamy bardzo duży element, który jest, no nie wiem, światłem. Tutaj ma jeszcze jakieś takie czerwone aplikacje. Czy to się podobać może? Może, ale nie mi. Bardzo wydatny i duży jest ten spoiler nad tylną szybą, zintegrowany z trzecim malutkim światłem stopu, który jest zamontowany tutaj, proszę bardzo. Tutaj mamy wloty powietrza, co mogłoby sugerować, że ten samochód jest bardzo opływowy. I w rzeczywistości taki jest, a wiadomo, że w elektrykach chodzi o to, żeby opływowość była jak największa, bo to przekłada się oczywiście na niskie zużycie energii. Może to i słusznie. Bagażnik. Ile ma pojemności bagażnik? Sprawdzimy, czy czegoś nie pomyliłem. Bagażnik ma pojemność 350 litrów. Foremny, kształtny, co najważniejsze, wyłożony całkiem taką przyzwoitą tkaniną. Zresztą, o proszę, jak tutaj jest ładnie. Przewody do ładowania na rzep, co bardzo ładnie tutaj powoduje, że nic nie lata. Mamy tutaj zestaw naprawczy, bo koła zapasowego nie, ale dodatkowo mamy tutaj siateczki, więc wszystko fajnie wygląda. Ale sprawdźmy, czy z przodu mamy franka. Nie ma franka, jest silnik, jest plastik, przynajmniej to jest schowane. Ostatnio usłyszałem, że prawdziwy samochód elektryczny od udawanego samochodu elektrycznego różni się tym, że w prawdziwym jest frank, w udawanym go nie ma. Dlaczego? Jest w tym trochę prawdy i też uważam, że samochód elektryczny jest najlepszy wtedy, gdy jest wymyślony jako samochód elektryczny, a nie jest konwersją samochodu spalinowego na samochód elektryczny. Wtedy baterię możemy mieć umieszczoną nisko pod podłogą, co przekłada się na niski środek ciężkości i wtedy silnik, a tak naprawdę falownik, konwerter i te wszystkie urządzenia mamy zamontowane ładnie tutaj i jest jeszcze miejsce na franka. Ale na przykład EQS, moi drodzy, też nie ma franka z przodu, a jest samochodem elektrycznym z krwi i kości. Że słabym to już zupełnie inna kwestia. Na pewno jesteście ciekawi, jak tutaj się siedzi i ile tutaj jest miejsca. Nie jest najgorzej, muszę powiedzieć, ale widzę na samym początku już jeden problem. Mam mało miejsca na stopy i jeśli ktoś przede mną obniży fotel, no to tego miejsca na stopy nie będę miał w ogóle nad głową,
Miejsca jest wystarczająco, mam 198 cm wzrostu i zobaczcie, nogi moje się mieszczą. Na szczęście tutaj jest miękko wykończony fotel, nie ma tego plastiku, który jest ulubiony przez europejskich producentów. Bardzo śmieszne to jest, może to jakoś super nie wygląda, ale są takie dwa schowki czy przegródki na telefon. Coś bym powiedział w rodzaju skodowego Simply Clever. Jak dotykam tej sztucznej skóry, to i tych plastików i tego wszystkiego, mam wrażenie, że to jest jakość, no taka trochę Toyoty Corolli, no może Toyoty Aygo bardziej, może Suzuki Swifta, ale to jest twardy plastik, tu jest piano black, tu też mamy twardy plastik, podłokietnik jest trochę bardziej miękki, ale ten plastik wygląda całkiem nieźle, jak nie zaczniemy go macać i jak nie wsiądziemy 10 minut wcześniej na przykład do Porsche Taycana, to uznamy, że to jest naprawdę całkiem dobrej jakości, lepsze na przykład niż w poprzednich Daciach. Dacia się zmieniła, a teraz też poprawiła się z jakością, no ale to jest mniej więcej ten klimat, jeśli chodzi o jakość. Fotel wygodny. Tutaj mamy coś w rodzaju sztucznej skóry, tutaj mamy materiał. Nie mamy niestety podłokietnika. To jest trochę lipa, nie? No ale co, wszystkiego mieć nie można. W końcu to kosztuje tylko... Ile to kosztuje? Kosztuje 127 000 złotych. Stać mnie. Biorąc pod uwagę dopłatę w programie Mój Elektryk, no to można zbliżyć się do kwoty 100 000. Ale, moi drodzy, uwaga! Nie ten egzemplarz, bo ten egzemplarz wyceniony jest na ponad 167 000 złotych. W standardzie jest naprawdę dość bogate wyposażenie. To wszystko sobie sprawdziłem i zaraz Wam tutaj wszystko opowiem, bo w standardzie, słuchajcie, jest na przykład tylna wycieraczka. Wow! Systemy asystujące to oczywiście aktywny tempomat w standardzie. Jeden przycisk, samochód utrzymuje prędkość taką, jaką samochód jadący przede mną. A na wypadek, gdyby ten samochód przede mną zjechał, zniknął z mojego pola widzenia albo z pola widzenia samochodu, to oczywiście prędkość zostanie dostosowana do tego, co ustawiłem. Przed chwilą usłyszeliście ten brzęczek. To był brzęczek, który mówił przejmij kierowanie, no bo puściłem kierownicę. Ten system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, pamiętam, że jakieś 2 generacje wstecz w samochodach europejskich producentów też było takie wrażenie, że samochód odbija się od lewej krawędzi do prawej. Dopiero później weszła funkcja, która centruje samochód na pasie ruchu i tutaj to jest, ale mam wrażenie, że mogłoby działać lepiej. A co się stanie, jak nie przejmę kierowania? No zgodnie z obowiązującymi przepisami system najpierw powiadomi mnie brzęczykiem, później po prostu przestanie działać i będę musiał przejąć kierowanie. To nie jest tak inteligentne rozwiązanie, jak na przykład w samochodach grupy Volkswagena, gdzie po domyślnym omdleniu kierowcy samochód przejmuje kierowanie i odprowadzi tak naprawdę auto na pas awaryjny. No tutaj czegoś takiego nie ma, po prostu system przestał działać. I co się stało właśnie teraz? Lewa, prawo, tak, przejmij kontrolę. Teraz zwariował, zjechałem na pas, ktoś tam na mnie mrugnął, no ale wszystko dla widzów. Felgi aluminiowe w rozmiarze 18 cali. Felgi aluminiowe to jest plastik aerodynamiczny, no pod spodem na pewno jest felga aluminiowa. O, zobaczcie. Pięknej urody felga aluminiowa. Jak ktoś zgubi kołpak, to będzie jeździł na takich felgach bez zatyczek. Wszystko w standardzie. Czy my to teraz schowamy? Schowamy. Śmiejemy się zawsze z braku przycisków. Tutaj przycisków jest mało, ale jak już są, to są olbrzymie. Czy to ma sugerować, że MG na celownik bierze kierowców 50+? Silny, ile ty masz lat? 39, 40. Jeszcze się nie łapie. Ja też nie. Ale zobaczcie, te przyciski pod dużym ekranem centralnym są naprawdę sporych rozmiarów. Łatwo trafić na przykład, by zgłośnić radio, łatwo trafić w przycisk Home, zresztą ten wyświetlacz właśnie
widok tego ekranu jest w tym trybie. Tutaj mamy jeszcze wyłączenie klimatyzacji, mamy podgrzewanie tylnej albo przedniej szyby. Szkoda, że nie ma tutaj szybkiego dostępu na przykład do zwiększenia albo zmniejszenia temperatury. Jeśli mówimy o starszych kierowcach, to będą musieli oni wznieść się na wyżyny swojego angielskiego i powiedzieć hello MG, it's a cold. Okay, temperature is raised to 23 degrees. Na razie można pogadać z MG po angielsku, ale kto wie, na pewno w niedalekiej przyszłości będziemy mogli porozmawiać z tym samochodem po polsku. A póki co będziemy musieli, na przykład chcąc zwiększyć temperaturę, przeklikiwać się przez menu. A jeśli o tym menu mówimy, to tak, zdecydowanie jest za mała czcionka. I mówiłem coś o starszych kierowcach, no może to już jest kwestia mojego PESEL-u, ale naprawdę jak wejdziemy sobie w ustawienia poszczególnych funkcji, to ta czcionka mogła być większa. Szukałem możliwość przestawienia na większą, tak jak w telefonach, niestety nie znalazłem. Mamy możliwość odtwarzania wideo, mamy kamerę 360 stopni, która jest całkiem niezłej jakości. Zobaczcie, to wygląda nieźle. Nie mamy może tak jak na przykład w Hongqi, którego test Wam polecam, nie mamy możliwości wybierania sobie aż tylu widoków z wielu kamer, mamy 4 i nie możemy ich płynnie przesuwać, ale jest to jako tako widoczne i działa. Zwiększyłbym kontrast tego wyświetlacza, ale niestety też tej funkcji nie znalazłem. Mamy klimatyzację, radio użytkownika i mamy także MG Touchpoint. Co to jest? Nie wiem, sprawdzam. Sprzedawca MG, serwis, czyli takie funkcje obsługowo-serwisowe. Nie wiem tylko dlaczego. Najbliższy serwis wyświetla mi się gdzie? W Ostrawie. Skręć w prawo. Z trybów, które możemy wybierać, mamy oczywiście tryb śnieg, mamy trybów jazdy, tryb eko, tryb średniego albo tryb średni. To śmieszne jest w ogóle, co to znaczy tryb średni. Sportowy albo ustawienie niestandardowe. Możemy oczywiście włączyć wszystkie albo wyłączyć wszystkie systemy wspomagające. Jak już wiecie, jest ich wiele, od aktywnego tempomatu, bo te systemy, które mają jakby zabezpieczać nas przed kolizją. Jest kategoria wygoda i tutaj mamy na przykład automatyczne składanie, rozkładanie lusterek, blokowanie drzwi. To wszystko możemy sobie wybierać. Oczywiście nie tak w takim zakresie jak w Hongqi czy w innych samochodach wyższej klasy, klasy premium, chińskiej klasy premium, ale to wszystko jest. Mamy też CarPlay Play i Android Auto, więc telefon możemy sparować w bardzo prosty sposób i możemy też telefon naładować. Ta półeczka tutaj służy do ładowania telefonu. Szkoda, że ona jest niezabezpieczona, bo na ostrym wirażu może ten telefon wypaść. Czy jesteście ciekawi, jak ten samochód można ładować? No to już Wam mówię. Z gniazda AC maksymalna moc to 11 kW. Z gniazda DC maksymalna moc to, uwaga, 140. I to jest całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę te, powiedziałbym, budżetowe samochody elektryczne auto Made in China. Mamy złącze CCS, czyli możemy ten samochód ładować w miarę szybko. Biorąc pod uwagę niedużą pojemność baterii, tak, bo nawet te 77 to nie jest jakaś olbrzymia bateria, no to jeśli maksymalnym prądem byśmy ładowali 140, no to naładuje się to bardzo szybko, ale dokładnie wiadomo, że przecież ta moc 140 to jest dość życzeniowa moc i tylko w takim wąskim przedziale, ta krzywa ładowania, ona wygląda tak, że samochód musi rozgrzać baterię, jeśli nie możemy tego wymusić. Później mamy maksymalną moc ładowania i ta moc spada no, do około 70%, chociaż producenci mówią, że po 80%, dlatego między 20 a 80% ta szybkość ładowania jest największa. Ten samochód ma to, co ma Kia i Hyundai, czyli może oddawać prąd, czyli jak na przykład pojedziemy sobie na biwak i będziemy chcieli zrobić jajecznicę, a skądinąd wiemy, że jestem całkiem niezły w gotowaniu jajecznicy, Jak ty nawet jajecznicę nie potrafisz ugotować. to możemy sobie tutaj podłączyć przejściówkę, kuchenkę elektryczną i jajecznicę ugotować. I ją później zjeść, chociaż ostatnio, jak pamiętam, to silny zjadł. No dobra, ale jak już poznamy cały system multimedialny, to warto spojrzeć na ten samochód, jak on wygląda. A wygląda całkiem nieźle. Bardzo taka dominująca w tym roku linia stylistyczna, czyli wylot kratki powietrza biegnące przez całą długość nadwozia. Tunel środkowy nietypowy, bo zobaczcie, mamy tą półkę na telefon, mamy coś w rodzaju
nie wiem nawet jak to nazwać, no też takiej półki, gdzie mamy dźwignię, już nie tylko pokrętło zmiany biegów, R&D, mamy hamulec postojowy i tylko tyle w zasadzie i już. Cup holdery mamy pod spodem, mieszczą 2 kubki bez problemów i coś, co mi się bardzo naprawdę podoba. Mamy taki schowek, który bez tej roletki byłby zbiorowiskiem kurzu i na pewno zbiorowiskiem wszystkiego, co wolno lata w samochodzie, ale na szczęście możemy to zamknąć i mamy czysto i przyjemnie. To dla tych, którzy lubią porządek w samochodzie. Dodatkowo tu mamy gumeczkę. No, to jest fajne coś na nie wiadomo po co, bo nie wiadomo co tutaj schować. Podłokietnik jest też ze schowkiem, całkiem pojemnym. Na pewno wszedłby tutaj na przykład słoik ogórków. Wiecie, co mi się jeszcze jedno podoba w tym samochodzie? Że do tego auta można zamontować hak, a przyczepkę, którą można pociągnąć, może mieć 500 kg masy. To jak na samochód elektryczny całkiem nieźle. Chociaż są elektryki, które mogą pociągnąć przyczepę tonę 500. No ale nieduży samochód to i mała przyczepka. Zastrzeżenie mam jedno i to bardzo istotne do pozycji za kierownicą, bo siedzę nisko i teraz pamiętacie jak mówiłem wam siedząc z tyłu, że nie ma miejsca na stopy. No dobra, to podniosę fotel do góry i w sumie byłoby fajniej, tylko on jakoś tak przesuwa się do przodu i do góry, a nie do góry, więc siedzę tutaj już w zasadzie szoruję grzywką pod sufitce, więc nie chcę tak siedzieć, więc muszę ten fotel obniżyć, no znaleźć gdzieś złoty środek, ale zakres regulacji kierownicy też nie jest duży, a najwyższe położenie dla mnie jest za niskie. No i dodatkowo wieniec kierownicy jest bardzo duży. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że te kierownice są nieco mniejsze. Tutaj dodatkowo spłaszczona u góry i u dołu. Ale przynajmniej wygląda to nieźle, bo na przykład te takie przyciski na kierownicy są, bym powiedział, designerskie. Prawda silne? Ładne? Możliwe. No, mówi, że ładne. Śmieszne w tej kierownicy, to jest niesamowite. Śmieszne jest to, że ona jest tak duża, że tej przestrzeni i na górze, i na dole jest bardzo dużo i coś, do czego człowiek nie jest przyzwyczajony. To jest naprawdę absolutny szczegół, detal, ale takie rzeczy są ważne. Bardzo mocno widoczne są przez tą kierownicę stopy. Jestem nieprzyzwyczajony do takiego widoku własnych nóg, które operują na pedałach. Mamy tutaj silnik elektryczny o mocy 244 koni mechanicznych. Moment obrotowy to 350 Nm. To wszystko pozwala przyspieszać do setki w 6,5 sekundy. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Że silnik elektryczny jest na tylnej osi, a napęd i moment wędrują właśnie na tylną oś. Mamy więc tylnonapędowego hatchbacka, auto kompaktowe, o mocy 244 koni mechanicznych. Kiedyś to były wartości zarezerwowane dla hot hatchy. Dzisiaj mamy to w zwyczajnym elektryku, a możemy mieć jeszcze 430 kilka koni mechanicznych również na tylnej osi. Wow. To jest naprawdę szatański pomysł. Warto powiedzieć o tym, że ta moc dostępna jest tak naprawdę niezależnie od poziomu naładowania baterii, bo warto powiedzieć także o tym, że na przykład samochody z rodziny ID, czyli na tej wspólnej platformie, czyli na przykład Cupra Born, ma moc 230-240 też koni mechanicznych, ale w trybie EcoBoost. I tam muszą być spełnione warunki na to, żeby ta moc była osiągalna, bo normalnie moc jest obcinana do tych deklarowanych 204 koni. Jakie warunki? No, jeden podstawowy. Bateria musi być naładowana powyżej 80%. No to tak naprawdę, jeśli producent mówi, że ładujmy baterię między 20 a 80, czyli nie korzystajmy z tych dodatkowych czy takich maksymalnych 20%, to tak naprawdę tego EcoBoosta nie mamy. Tutaj tę moc mamy dostępną w każdym poziomie naładowania baterii. Wystarczy, że mu linka od sprzęgła pękła. I już wolno jedzie. Zwyczajne, powiedzielibyśmy, zawieszenie z przodu, wielowahacz, z tyłu wielowahacz. A co? Sprawdza się to i to bardzo dobrze, bo nie dość, że tutaj nic nie trzeszczy, czyli montaż i spasowanie jest na naprawdę dobrym poziomie, to z zawieszenia nie dochodzą żadne stuki, a uwierzcie mi, dziury są takie, że gdybym jechał moim prywatnym samochodem, to pewnie jeszcze bym bardziej zwolnił i bardziej omijał te dziury, no ale jako, że to jest auto testowe, to pozwalam sobie specjalnie wjechać te dziury. Jest wszystko sztywniutko. Pytanie jak długo? Owszem, pytanie jak długo to zawieszenie będzie działało z taką sprawnością, ale jak na razie
W kontekście chińskich samochodów istotnym elementem jest gwarancja. No bo tutaj znowu muszę trochę przynudzić. Mamy sytuację w chwili obecnej taką, że nie ma na naszym rynku oficjalnego importera samochodów chińskiej marki. Ci wszyscy sprzedawcy, którzy w swoich salonach mają samochody, to te samochody są z prywatnego importu. Dopiero Omoda, która w tym roku ma wejść na nasz rynek, będzie miała przedstawicielstwo oficjalne własne. To znaczy, że Omoda Centrala, a tak naprawdę firma, która produkuje samochody marki Omoda, będzie przedstawicielem oficjalnym. Importerzy działają nieco inaczej. Prywatni importerzy, ale nie zmienia to faktu, że samochody nie są objęte gwarancją. W przypadku MG to 7 lat gwarancji, nie 5, jak na przykład Bike, nie 5, jak na przykład Hongqi albo Voya, 7 lat i 150 km przebiegu. To całkiem sporo. Czas na krótkie podsumowanie. Zacznę od zużycia energii. Pamiętacie, mówiłem Wam, że fabrycznie 16 kW na 100 km między bajki. Najniższy wynik spalania od ostatniego resetowania to jest 21. A już naprawdę wolniej, no to by było trochę męczące. Więc te 16 to jest wynik nierealny, chociaż na pewno znajdą się osoby, które potrafią osiągnąć 16 i znam takie osoby i je serdecznie pozdrawiam, ale przecież nie jeździmy tutaj o kropelkę, nie jeździmy tutaj dla uzyskania jak najniższego zużycia energii, tylko po prostu jeździmy tak, żeby ta jazda była dynamiczna, oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więc 21 kWh na 100 km przy pojemności baterii 71, no to mamy 250 km zasięgu. Dobrze liczę? Źle liczę. 350 km. Jak to się można pomylić? Czyli do 520, no to trochę brakuje. Pan to się za Gomułkę powinien przebrać. Gada pan i gada. Reasumując, ciekawa stylistyka, odważne kształty, nie każdemu się to spodoba, bogate wyposażenie, całkiem spory zasięg, mimo tego, że jest różnica między wartościami WLTP i faktycznym zasięgiem, to jest taki średni, dobry zasięg. Te 20 kWh na 100 km to jest po prostu niezłe spalanie, chociaż przy tak małym samochodzie i lekkim mogłoby być ono nieco lepsze. Wygodne wnętrze, duży bagażnik i sporo miejsca. To są niezaprzeczalne atuty tego samochodu. Powiesz jeszcze jedno słowo, cię. Dodałbym tylko jeszcze, że dobre spasowanie wszystkich elementów i mimo twardych plastików, no to jednak przyjemne to wnętrze jest. Biorąc pod uwagę cenę, można się zastanowić, chociaż 168 000 to już niedaleko do 180, czyli do Volkswagena ID. 168 to więcej niż Nissan Leaf. No ale pamiętajmy, że w podstawie ten samochód jest jednym z tańszych, jeśli mówimy o samochodach elektrycznych, bo 127 000 złotych, no to tańsza jest tylko Dacia Spring, która jest wyrobem samochodopodobnym.